Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj upieczymy ciasto niespodziankę od mojego męża, która mnie zachwyciła. Ciasto wygląda w ten sposób. A jak możemy go zrobić? Otóż tak, potrzebujemy następujących składników: jednej puszki ananasa w zalewie, 250 g cukru, 470 g mąki pszennej tortowej, 125 ml oleju rzepakowego, jednej łyżeczki proszku do pieczenia, jednej łyżeczki sody oczyszczonej, 4 jajek, 200 g orzechów nerkowca, 60 ml zalewy z ananasa. Na początek parę przygotowań, czyli 200 g orzechów z nerkowca kroimy sobie dosyć grubo. Tak powinny wyglądać po pokrojeniu. Następnie jedna puszka ananasa w zalewie, 565 g w zalewie, 340 g bez zalewy, kroimy w kosteczkę. Kolejny element przygotowany. Zalewy nie wylewamy, ale odlewamy sobie 60 ml. Będzie nam potrzebne później do ciasta. A teraz miska, do której dajemy 4 jajka. I używając trzepaczki roztrzepujemy je, żeby podwoiło objętość. To ciasto nie wymaga miksera, wystarczy użycia trzepaczki, a później łyżki. Do roztrzepanych jajek dodajemy 250 g cukru. Nadal trzepaczką wszystko mieszamy ze sobą do momentu, aż jajka zmienią kolor na jaśniejszy. Teraz będziemy dodawać 470 g mąki pszennej na zmianę z olejem. W międzyczasie dodamy jedną łyżeczkę proszku do pieczenia i jedną łyżeczkę sody oczyszczonej. Troszeczkę ze 125 ml oleju rzepakowego i będziemy tak na zmianę. To mąkę, to olej, to mąkę, to olej, aż do wykończenia produktów. Skończyliśmy mąkę, dodajemy jeszcze zalewę z ananasa, 60 ml, możemy dodać na raz, możemy sobie podzielić. Musimy wszystko bardzo dokładnie ze sobą wymieszać. A teraz dodajemy 200 g grubo pokrojonych orzechów z nerkowca. Mieszamy składniki z masą. Na sam koniec dodajemy jeszcze 340 g ananasa pokrojonego w kostkę. Również mieszamy z masą. Musimy wszystko bardzo dokładnie wymieszać. Masa na ciasto przygotowana. Szykujemy sobie wobec tego foremkę o wymiarach 24 na 36 cm. Wykładamy ją papierem do pieczenia i do środka
wykładamy masę na ciasto. Po jej wyłożeniu musimy ją rozłożyć i wyrównać. W międzyczasie proponuję rozgrzewać sobie już piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Ponieważ przygotowaną foremkę z ciastem wkładamy właśnie do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza, pieczemy około 40 minut, używając grzałki góra i dół. A oczywiście każdy piekarnik piecze inaczej, więc pod koniec pieczenia proponuję wbić patyczek w ciasto, sprawdzić, czy ciasto się upiekło. Ciasto upieczone wygląda w ten sposób, ono jest takie ładnie zbrązowione. Po upieczeniu wyjmujemy z piekarnika i studzimy, a po wystudzeniu wyjmujemy, tak jak Państwo tu widzą, z foremki. Po dokładnym wystudzeniu ciasta robimy polewę czekoladową. Polewę czekoladową robimy z 200 g czekolady mlecznej i około 6 łyżek mleka. Dodatkowo do ciasta potrzebujemy również wiórki kokosowe do posypania. W kąpieli wodnej, czyli garnek z wodą, który stoi na gazie, na wierzch postawiona miseczka, nie dotykająca wody, a będzie odgrzewana tą wodą. Do tej miseczki dajemy 200 g czekolady mlecznej, dolewamy około 6 łyżek mleka i czekamy, aż wszystko się roztopi i połączy. Polewa powinna mieć taką konsystencję. Jeżeli jest za gęsta, dodajemy mleka, jeżeli za rzadka, dodajemy czekolady i jeszcze gorącą polewę rozprowadzamy po powierzchni ciasta. I taką jeszcze gorącą, niezastygłą polewę obsypujemy wiórkami kokosowymi. Ciasto wkładamy do lodówki tyle, żeby polewa dobrze zastygła, a następnie możemy już się nim delektować. Nie jeden mąż może zaskoczyć żonę, tak jak mój mąż mnie zaskoczył. Ciasto jest wyśmienite. I ja taką miłą niespodzianką żegnam się z Państwem. Zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.